Dzień 14 chorowania. Cała ta przygoda chorowania, no to wyjdzie około... Witam Państwa bardzo serdecznie w odcinku nie wiadomo którym ze szpitala. Dzień 10 szpitalny, dzień chyba 12, 13 chorowania. Albo nawet 14, już nawet nie pamiętam. Tutaj księżniczka, zapraszamy księżniczkę. Tadam, witamy serdecznie. Dzień dobry, długo nie byłam w domu i nie posiedziałam sobie, bo trzeba było przyjechać na ASAP. Tak jest, pielęgniarka z językiem polskim biegłym była potrzebna. Była środa i było Hania, chory jestem, przyjedź. No to w dobę kupiłam bilet, od razu zrobiłam check-in, bo był dzień później i na drugi dzień, dobę później leciałam do Tomasza. Więc stara przyjechała. Pakujemy rzeczy i się zbieramy stąd, moi drodzy, bo to nie ma co tutaj już dłużej siedzieć. Niestety wskaźniki wątrobowe podwyższone, jest zapalenie jakiejś tam wątroby od dengi, ale ja już stąd muszę wyjść. I pacjent jest niesforny. Jest niedobry, nie chce nic jeść. Dalej mam słaby apetyt, ale to jest, moi drodzy, fakt. Później wam powiem, ile kosztował pobyt w publicznym, a tymczasem zostawcie łapeczkę, komentarz, podajcie odcinek dalej i lecimy z tematem. Pakujemy portki. Nareszcie zmiana ról. To mi się podoba. Co pani przynieść? Kroplóweczka? Sprawdzam jak była tą perspektywa przez ostatnie 10 dni. Patrzcie, jak ja mam ręce poten. Tutaj może teraz nie widać, jak pokute. O! Zobaczcie, jak żyły pokute. Hania, przerażające było to, jak raz mi podbierali i tam zadrżałem jak galareta. O Jezus, raz tylko widziałam, jak pobierają Tomkowi krew, ale to było straszne. Tak jakby miał taki prąd przez całą skórę, normalnie podskoczył na łóżku. Strasznie. Apopiektyczny coś tam wstrząs. Ostatni ten ziomek tutaj ogląda na głos. Ostatni rzut okiem na to, jak wygląda to miejsce, gdzie tutaj leżeliśmy. Znaczy ja leżałem, a wy ze mną, no. Ja bym sam nie dał rady podnieść tego plecaka, już powiem wam, że Było ciężki. jest ekstremalnie ciężki. I to jest mega ciężkie, no. To jest właśnie, o, widzieliście? 40 kg. Lecimy. Chodź schodami. A nie, bo to piętro. To prowadź. Szpital Kolos, co? Hanna? O, ja tam leżałem. Pokazałbym co innego, ale nie będę pokazywał. Mój najdłuższy pobyt w szpitalu. Czekamy na windę albo z lewej, albo z prawej, ale bardzo szybko się zamykają, więc trzeba biec do nich. Najlepiej strategicznie stanąć na środku. Na każdym piętrze są takie checkpointy. O! Chciałbym tylko pokazać, że ten szpital ma bardzo dużo trofeów, moi drodzy, szanowni państwo, więc ja nie trafiłem tutaj przez przypadek. Proszę. Widzieli jaki ten puchar? O, jesteśmy w sklepiku tutaj przy tym szpitalnym. Można kupić sobie różne rzeczy. Bardzo przyzwoite ceny. Ja przyszedłem po kolkę, bo tak mi się po prostu muszę sobie czegoś gazowanego się napić, żeby też trochę energii przyszło. Ale co to jest? Ty, zobacz, z soczewicy? Szanowni państwo, tutaj Haneczka taksówkę nam zamawia, a ja zrobię podsumowanie kosztowe. Zatem, jak pamiętacie, w szpitalu prywatnym za mój pobyt zapłaciłem 9200 zł, a za pobyt tutaj w szpitalu publicznym, moi drodzy, zapłaciłem 1200 zł. Czyli lekką ręką licząc 11 razy mniej niż w prywatnym, chociaż tutaj w publicznym była opieka o wiele lepsza, o wiele częściej był lekarz, były 3 obchody, ludzie mówili po angielsku, co w szpitalu prywatnym nie jest takie oczywiste. Jezu, jak jest gorąco. Ale gorąco. Muszę do hotelu z klimatyzacją pojechać. Zobaczcie, jaka różnica. 11 razy
mniej niż w prywatnym. Wciąż aż ciężko mi jest uwierzyć, jak drastyczna różnica w poziomie opieki i cenie jest między tymi dwoma jednostkami, o których wspomniałem, czyli szpital prywatny i publiczny. O kurczę. Ale powiem wam, że dęga mocno, kurde, wycieńcza. Ja czuję się po prostu teraz jak nic. Cała szefowa tutaj na logistyczne rzeczy. Jak Hania ogarnęła, żeby ten gość się zatrzymał w międzyczasie po odebraniu plecaka. Wygrywasz, Hania, nagrodę Czego? Oscara sandałowego. Zobaczymy, ile zapłacimy, ile się dogadało. And now to this hotel. Słuchajcie, pokazuję wam jedzonko. Ja nie dojadłem. Ania też ryżu nie dojadła. Jesteśmy w takim hoteliku. Zaraz wam pokażę mniej więcej, jak on wygląda. Tutaj z takim recepcjon. Pani oczywiście z Indii. Patrzcie na to. Komary się cieszą. Ale głośno. Ale zaciąga. Wchodzimy do środka. Siedzimy, jemy z Hanią. Ja się napiłem trochę napoju gazowanego, to mi trochę lepiej. Siedzimy, jemy z Hanią. Ja patrzę, na mojej stopie komar. Czujecie? Komar mnie pierdyknął. Są cztery tak jakby warianty dengi. No ja jeden złapałem. W sumie śmiesznie by było, gdyby teraz mnie dziagnął i dostałbym jeszcze kolejną dęgę. Ale by była lipa. Sponsor naszego wyjazdu. A oddaj napój. Proszę oddać napój. Proszę bardzo. Napój leczniczy. No. Ja tu sobie idę, usiądę. Patrzcie. Z tego. Test szczelności dachu. Ale. Ze świateł idzie. Ty, zwarcie. O, już. Zwarcie jakby było, to cholera, cały ten mógł się spalić. Ale trzaskają pioruny. A mi chyba cukier spadł. Bo teraz jak się napiłem tego specyfiku, to jakoś tak się poczułem lepiej, wiecie? Cukier mi spadł, na pewno. Wczoraj jak mi cukier spadł i zaczęli mi pobierać krew, to normalnie tak aż mi ręka tak zadrżała i tak nie mogłem opanować drżenia ciała. A dajcie spokój. Gdzież tak chorować? Jeszcze jutro musimy podjechać, wziąć dokumenty wszystkie. Nie trzeba dopłacać, bo tam się zostawiało depozyt, więc ten depozyt wszystko pokryje. Nawet jeszcze zwrócą, bo za duży, ten depozyt po prostu był za wysoki, jest za wysoki. Więc jutro jeszcze trzeba pojechać tam, dopiąć szczegółów. No i w sumie cała ta przygoda chorowania, no to wyjdzie około 11 000 złotych. 11 000 złotych. Mówię tylko i wyłącznie o szpitalach. I chyba będzie trzeba wracać, moi drodzy, do domu, bo plan tego projektu był zupełnie inny. Ja miałem jechać jeszcze dalej, miało być kilka jeszcze innych serii, ale ja tak naprawdę jestem nie do użytku. Ja nawet nie dam rady plecaka jeść. Nie dam rady nawet się skupić. Nawet, kurczę, no żałuję, ale nie zrobię wywiadu z Polakiem, który tutaj mieszka, bo jestem tak słaby, że przez 40 minut rozmowy nie będę w stanie się skupić i z nim pogadać, pomimo że jestem na miejscu, mam z nim kontakt i nie dam rady. Muszę wrócić.
Muszę wrócić do siebie, no. Nie wiem, ile mi zejdzie ten powrót. Nie mam pojęcia. Zapraszam. Tak, pokój. Jest okno nawet. Nawet klima działa. Taki się udało dzisiaj ogarnąć dla schorowanego sandałowca. Z oknem trochę gorzej. Okno, ale dziwnie zalepione jak. Przed czym oni tak tutaj próbują nas ochronić. O proszę, chłopaki na motocyklach. O, ale widok, ty, z widokiem na cmentarz. Czujecie? Mieliście taki hotel kiedyś? No ładnie. Nawet mydełko jest z papierem toaletowym. Co się dziwić? Kierowniku. Ciepła woda. Słuchajcie, no nie jest źle. Hania znalazła. Hania, ile za to zapłaciliśmy? Jakieś 70 zł, coś takiego. Very good quality? Dlaczego wy mi mówicie, że jak jeżdżę z Hanią, to przynajmniej standard jest podniesiony? Przecież jak jeżdżę sam też standard jest wysoki. Zapomniałem mikrofonu z hotelu, ale moi drodzy, początek kolejnego dnia. Te vlogi się będą kleić z 3 dni chyba, bo nie ma takiej siły przerwowej. Jemy tutaj sobie w chińskim restaurancie jedzonko. Hania wynalazła. Co tu mamy? Jakieś kiełki, makaron ryżowy, jajko, sos sojowy. To jest napitek rybny, a to jest logotyp tej restauracji. Dzisiaj idziemy odebrać dokumenty ze szpitala. Miejmy nadzieję, że się uda odebrać bez problemów. I co? I dzisiaj też będziemy próbować kupić bilet powrotny, jeśli będziemy mieć wszystkie dokumenty potrzebne, medyczne. No to dzisiaj będziemy próbować już przebić z Malezji bliżej Europy. Kurczę, full. Pociągnij do siebie, mistrzu. Ktoś miał rozbiórkę tego z kuchni, to z konglomeratu, no to i na samochód zleciało. Proszę zobaczyć jaki. O, takiego to ja bym nie chciał mieć jak coś. Ogólnie, szczerze powiedziawszy, to tutaj jest naprawdę ciężko znaleźć coś do jedzenia. Tak to mniej więcej wygląda. Wczoraj byliśmy tutaj w 7-Eleven, to kot Hanię zaatakował. Hania, gdzie dzisiaj spaliśmy? Ja dzisiaj czułam się, jakbyśmy spali w Disneylandzie. Ale możemy zrobić konkurs. Ile uważacie, że ma ten hotel pokoi? A to prawda, w sensie to może powiedzmy od razu, tak na dobrą sprawę. Ja obstawiam, że z 300, a Ania obstawiała ile? Ja obstawiałam 80 po ilości na windzie, ile było napisane. No i ma 70, a wygląda jakby miał z 200, jest ogromny. Ogromny, no. To jest taki stricte hotel, moi drodzy, który używa się na wesela, bo wczoraj było hinduskie wesele. Fame Hotel. Yes, thank you so much. Okay, for this day, sir. Pierwszy punkt odbierania dokumentów za nami. Teraz jest przerwa do godziny 14, więc musimy poczekać jeszcze z pół godziny i będziemy mogli wziąć raport medyczny, bez którego no nie ma co się ruszać z Malezji. No i później pozostanie tylko znalezienie biletu i wylecenie stąd. Powiem wam tak, komedia jakich mało. Wczoraj powiedzieli, że dostaniemy raport. Dzisiaj zachodzę tam z Hanią. Babka mówi, że nie, że na raport to miesiąc trzeba czekać, że nie ma w ogóle innej opcji, że to tego się nie da przyspieszyć, że to w ogóle procedura i w ogóle szmer bajery. O matko święta. No to mówię, dobra, no to znajomy odbierze raport. Dobrze, ale to trzeba dokumenty, no to dobra, wypisaliśmy. I pani na koniec. 120 zł za raport. Ja nie mogę. Kurde, co to w ogóle za ceny? Mówię do niej, ale czy raport medyczny nie jest już w cenie tego, co się zapłaciło? Nie.
No więc ogólnie nie ma raportu medycznego. O matko święta. Idziemy teraz z Hanią ogarniać plan doskonały. I zobaczcie, nie ma tego raportu i Hania dobrze mówi, kurczę, gdyby coś się stało na przykład w Polsce teraz, no to lekarze kompletnie nawet nie wiedzą za bardzo, co mi podawali, co ze mną robili. No i to jest lipka, co Hania? No lipka, no ale też masz wypis na badania. Może tam jest jakieś więcej informacji. Ale Co? nie ma na przykład pobrań krwi, wyników krwi. Nie ma właśnie tej całej historii. Dobra, no nic, no, co można było zrobić, to zrobiliśmy. Teraz pokminimy, co dalej. Galeria handlowa, tylko tutaj jest zimno. Buciki można kupić, elektronikę, potańczyć można. Hania, zrób densa. Loty kupione do Polski na jutro o poranku. Ojejku, powiem wam, że no ten dzień dzisiaj to jest jakaś tragedia. Dalej sił nie czuję, a ogarniać trzeba. Bez Hani byłoby naprawdę ekstremalnie ciężko. Będziemy lecieć 27 godzin Katarem. W sumie jedna przesiadka tylko w Doha. I tam będzie 13,5 godziny przesiadki, w sensie oczekiwania. Więc może się uda ogarnąć hotel. Bo tam w Doha jest coś takiego, jak polecisz Katarem, no to możesz liczyć na hotel, transfer, wizę wjazdową, czy jakieś tam szmery, bajery, jakieś nawet zwiedzanie. Zobaczymy jak będzie, bo ja tylko o tym słyszałem. Jest to dla mnie jakaś legenda. Nigdy z tego nie skorzystałem. Można było lecieć taniej, o wiele taniej. Ta podróż by po prostu była o wiele dłuższa i przesiadki by były. Więc ogarnęliśmy bilety takie, no, żeby jak najszybciej się dostać i pójść do szpitala, zrobić badania w Polsce. A ja sobie teraz jem co ryż. W sumie zjadłem z wołowiną. Tutaj pani wołowinkę sprzedaje właśnie. Jedziemy, próbujemy się przedostać na lotnisko, bliżej lotniska, ale w życiu bym nie trafił na ten dworzec. Ale ukryty. Słuchajcie, lody tutaj w Malezji smakują jak nic. Jadłem tego i wszystkie smakują jak woda z cukrem. Nie ma w ogóle nawet posmaku przez ułamek sekundy na języku takiej śmietanki, nic. Pania próbuje pertraktować bilet. Thank you. Ile za taką przyjemność? 3 za osobę. Truja. Dobrze jest. Trzeba przyznać, że Malezja pod względem kosztów jest naprawdę przyjemna w podróżowaniu. Ale ziomek ma ochotę, ty. Nama. Jedziemy, no. Ale wyczekaliśmy ten autobus. On jest prawdziwie wyczekany. Na czuja. Chyba na dzwoni ktoś na Bolcie tutejszym. Chyba sobie taksówkę zagubił, ale nie ogarnia. Gdzie my jesteśmy? Nie pytajcie, bo ja nawet sam nie wiem. Jakaś miejscowość na Ny chyba. Teraz musimy wskoczyć do jakiegoś innego autobusu, żeby podjechać do noclegu dzisiejszego. Dobra, już wiem, jesteśmy w Nilai. O, widzicie? Nilai centralny.
Plus na dziś jest taki, że apetyt wrócił. U Hani to apetytu nie brakuje. Nie chcę mnie słombić, ale tam na zdjęciach był basen. A tutaj to miejsce nie wygląda, jakby miało basen. Generalnie basen ma tam być, nie? No właśnie, to nie wygląda, jakby miało być. Jesteśmy w hoteliku, ale zapomnijcie, to w ogóle zdjęcia to jakiś jeden wielki skam. Tutaj nie ma żadnego basenu, ale jajca. A na zdjęciu taki prawilny basen. Zrobili nas. Uwaga. Zmiana hotelu. Zmiana koncepcji. Tutaj zdecydowanie lepiej wygląda to na razie. No, to prawda. Zaraz zobaczymy. Ty, i nie brali tego, zadatku tego. A my jesteśmy przygotowani. Co najgorsze. 303. Impreza. Zapraszamy. Wiecie, co jest dziwne? Że w ogóle w tych niektórych hotelikach w ogóle nie ma internetu w hotelu, tylko w lobby jest. Tam na recepcji. Dziwne. Z reguły się rzadko spotyka coś takiego. Tutaj w Malezji dość często. Patrzcie na tapetę. Patrzcie, chyba wujek stryjek po taniości kładł tapetę. Tapeta położona, ty, na paski. Podajcie na to. Zero wyczucia estetyki. Dostaliśmy pokój 303 i się okazało, że tam ktoś po prostu był. Teraz mamy 208. Zapraszam. Na recepcji jakoś to wyglądało. Tutaj już trochę gorzej. Dobra, szanowni państwo. Zapraszam. Podłoga taka, jakby tam świat się miał zawalić. Tutaj. Miejmy nadzieję, że klima się rozhula, bo bez niej to po prostu ciężko. No w sumie łóżko czyste. Kawałek szafy po prawej stronie, drzwi zasłonięte. Tutaj jakiś, wiecie, jakieś biureczko. Wejdźmy jeszcze do łazienki. Tak to mniej więcej się prezentuje. Ale ładna umywalka. Skromnie, ale spoko, no. Lepszy niż namiot. Zwłaszcza kiedy człowiek chory. Słuchajcie, wyszliśmy jeszcze zjeść na sam koniec odcinka, ale zobaczcie, wszędzie kiepy leżą. Jeden kiep, drugi kiep, trzeci kiep. No mnie się to nie podoba. Ja jestem taka głodna, że już mnie nic nie obchodzi. Zobaczcie, jakie można rarytasy. Kiełba, patrzcie jak to wygląda fajnie. Krążki cebulowe, jakieś fryteczki, roti z bananem. Takie rzeczy tutaj dają. Wzięliśmy krewetki z warzywami na patelni. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A zobaczcie, jakie ceny. Liczcie tak 1:1. Jeden mniejszy wariat to jest 1 złotówka. Szejki mango po 8, jakieś herbatki po 3, po 2,50, jakieś roti, czyli te chlebki mniejsze, znaczy to hinduskie. Zobaczcie, po 3,50, po 4,50. Tutaj już takie dania bardziej złożone, po 10, po 6, po 8. No za taką dychę 12 zł to jesteście w stanie bardzo dobrze zjeść. Nasi to jest makaron taki, bądź to ryż albo makaron, już sam nie wiem. Zobaczcie, po 10, po 11, po 9 zupy. Spokojnie można tutaj naprawdę pojeść. No i mamy pulpetinkę. Jakaś malezyjska pierwsza. Co jest z nogą? Chyba w kiepa wlazła. Czekamy na danie. Obstawiamy, ile krewetek będzie w moim daniu. Ja obstawiam, że będą 4 krewetki. Hania, ile obstawiasz, że będzie w twoim daniu? 3 krewetki na jedno danie. 3 krewetki na jedno danie. To już 4 na 2 czy na jedno? Na jedno. Czy będę miał 4 krewetki. Dobra. Ale ładnie wygląda. Ryż. Żeby... Zaraz będziemy oficjalnie liczyć. Okay. No co ty, kochana? Rękoma. Nie ma, ale... Ile?
Kurczę, ty mówiłeś, że ty będziesz miał więcej, to jest prawda. Ja mam 3,5, A ja mam 4. 5. Ale to są takie duże krewetki. Tak to wygląda. O, smyreko, zobaczmy. A, widzicie, są nieobrane. O kurde, Jakie jeszcze się obiera? z nóżkami, ty. Badaj z nóżkami. Gorące. 5 mam tych, ale Efekt jest taki, że jemy suchy ryż to prawda. z 3 fasolkami, 3 fasolki 4 krewetkami. i 4 krewetki. No kurde, nie przewidzisz tutaj. Ale z reguły, jeżeli zakładasz, to zawsze zakładaj, że będzie najgorzej. No bo tutaj tak z reguły jest ryż i No, smaczna. trochę czegoś. Szanowni Państwo, dziękujemy dzisiaj za uwagę w tym trudnym odcinku zdrowotno-podróżniczo-ewakuacyjnym. Zapraszamy na ostatni odcinek, który będzie w kolejnym odcinku, który obejrzycie z drogi powrotnej. Zrobimy lekkie podsumowanie. No i daj Boże dojechać do Polski, do przeżyć. A już co tam, Pulpetina przyatakowała. Chodził na mnie. A co będzie się cykał? Wchodzi po swoją krewetę. No, dobra moi drodzy, zostawcie łapeczkę, komentarz, podajcie odcinek dalej. Odwiedźcie Hani kanał Studio Rozmów na YouTubie. I co? Też zostawcie tam subskrypcję. Jeszcze ja żebym miał kocią chorobę. Cholipka. Trzymajcie kciuki za Tomasza, za jego powrót, żeby przeżył to. Powrót do zdrowia. Trzymajcie się, zdrowia dla was życzę, bo bez zdrowia to nie ma nic. A bez nic to nie ma życia. Pa! Pa, pa.